Witam wszystkich serdecznie. Styczeń, luty to dobry czas, by zastanowić się nad tym, jakie odmiany pomidorów chcemy uprawiać w nadchodzącym sezonie. Pomoże nam to dokonać odpowiednich zakupów, a gdy przyjdzie już czas wysiewu, będziemy przygotowani. W tym odcinku powiem o odmianach, które osobiście uprawiałam i podzielę się swoimi obserwacjami na ich temat. Mam nadzieję, że troszeczkę pomogę w doborze odmian. Zacznę od bardzo oryginalnej odmiany Noire de Crime. Jest to odmiana wysoka, pomidor o pięknym wyglądzie, owoc duży o mocno bordowym zabarwieniu. Jak wygląda w środku? Sami zobaczcie. Mięsisty, ziarenek niewiele i do tego bardzo smaczny. Taki słodko-pikantny smak. Dla mnie rewelacja. Kolejny wysoki pomidor, Jantar. Jest to odmiana wczesna o bardzo dużych owocach. Niezwykły kolor, żółto-pomarańczowy. Gdy je zbierałam, to śmiałam się, że zbieram pomarańcze. I wiecie co? W smaku wyczułam nutkę pomarańczy. Być może zasugerowałam się wyglądem i mój mózg tak to odbierał. Moje dzieci też miały podobne odczucia, więc może jednak. Zobaczmy do środka. Pomidor średnio twardy, bardzo mięsisty, o niewielkiej ilości nasion. Odmiana ta wcześnie dojrzewa, zbierałam ją jako jedną z pierwszych. Wcześnie dojrzewającą odmianą jest również pomidor malinowy ożarowski, chyba najbardziej znany i lubiany. Owoce w pięknym malinowym kolorze, zwykle duże, o delikatnej skórce. Pomidor malinowy ożarowski to pomidor mięsisty i słodki w smaku. Bardzo lubię odmianę Bawole Serce. To również wysoki pomidor o dużych owocach w kształcie serca. Można by powiedzieć, że nawet bardzo duży, gdyż jeden pomidor może ważyć nawet pół kilograma. Zdarzają się większe okazy. Wszystko zależy od tego, jak dobrze jest odżywiony krzak. Akurat tutaj mam mniejszy okaz, ale wyraźnie widać, że Bawole Serce to pomidor bardzo mięsisty, dobry na przeciery, gdyż ma niewielką ilość nasion. Oczywiście może być zjadany również na surowo, gdyż Bawole Serce to bardzo słodki i smaczny pomidor. Godny polecenia. Pamiętajmy, że duże, ciężkie owoce wymagają solidnych podpór. A teraz pomidor o owocach średniej wielkości typu Lima, Andrus. Jego owoce są twarde, podłużne, owalne. Jego zaletą jest to, że nie ma tendencji do pękania. Krzak tego pomidora nie jest wysoki, u mnie miał nieco ponad metr, ale za to oblepiony owocami. Po przekrojeniu wygląda tak. Mięsisty, ziarenek nieco więcej niż w poprzednich pomidorach. Kolejna odmiana wysokiego pomidora, Tigerella, zwane też czerwoną zebrą albo pomidorem tygrysim. Bardzo atrakcyjne, średniej wielkości owoce, czerwone w żółto-pomarańczowe paski. Pewnie stąd ich nazwa. Owoce są bardzo smaczne, takie słodko-kwaśne. Przejdźmy teraz do pomidorów koktajlowych. Wśród nich też mamy ogromny wybór, bogactwo kolorów, wzorów i smaków. Pierwszy z nich to Black Cherry. Krzak wysoki o niezwykle dekoracyjnych owocach w purpurowo-brązowym kolorze. Są bardzo smaczne, słodkie. Każdy, kto go spróbuje, jest zachwycony smakiem. Świetnie nadaje się do uprawy na balkonie, gdyż radzi sobie
posadzony w doniczce. Owoce zbiera się aż do pierwszych przymrozków. Kolejny pomidor koktajlowy, czerwona gruszka. Niektórzy mówią na nie smoczki. Odmiana ta jest łatwa w uprawie i przynosi obfite plony. Tworzy liczne grona owoców o kształcie małej gruszki. Bardzo lubię tą odmianę, gdyż jest bardzo wytrzymała. Zwykle zbieram owoce aż do pierwszych przymrozków. Jest to pomidorek soczysty o słodkim smaku. Dojrzewa nieco później niż inne odmiany pomidorów. Teraz, żeby było kolorowo, pomidor citrus grape, czyli cytrynek groniasty. To też pomidor wysoki, wymagający podpór. Owoce drobne, jajowate, żółte, piękny kolor i wyborny smak. Rośnie w pięknych, licznych gronach. Pomidor odporny, długo wydający owoce, aż do pierwszych przymrozków. Ostatnia koktajlowa odmiana, maskotka. Jest to pomidor karłowy o drobnych owocach. Są smaczne, ale osobiście przeszkadza mi w nich twarda skórka. Z tego też powodu nie jestem tą odmianą zachwycona. Owszem, rodzi sporo owoców. Czerwone kulki ślicznie wyglądają, ale mi osobiście nie podeszły. Jeszcze jedna odmiana pomidora, beta. Jest to odmiana karłowa, ale bardzo niska. Osiągnął wysokość 60, może 70 cm. Pierwszy raz uprawiałam tą odmianę i chyba źle ją prowadziłam. Chciałam koniecznie na jeden pęd, ale coś mu to nie służyło. Doczytałam więc i okazuje się, że uprawia się go bez palika, pokłada się on na ziemi. Powinien być uprawiany na przykład na słomie. Dowiedziałam się też, że może być siany bezpośrednio do gruntu, ale taka uprawa udaje się jedynie, gdy wiosna i lato są ciepłe. Pomidor w smaku dobry, słodki. Świat pomidorów jest fascynujący i niezwykle bogaty. Do wyboru mamy niezliczoną ilość odmian. Nie da się mieć wszystkich. Trzeba dokonać wyboru, co też nie jest łatwe. Powiedzcie, jakie Wy proponujecie odmiany. Które z nich sprawdziły się u Was, a które nie za bardzo. Mam nadzieję, że wśród tych 11 podanych przeze mnie znajdziecie choć jedną dla siebie.